Dzisiaj pokażę wam prawdziwe dramaty, jakie rozegrały się w sądzie. Ludziom reagującym na wyrok dożywocia czasami puszczają nerwy i robią niewyobrażalne rzeczy w sądzie. Dlatego oglądaj do samego końca, żeby zobaczyć najbardziej szokujące nagranie. YouTube za takimi filmami nie przepada i ogranicza zasięgi, dlatego koniecznie zostaw łapkę w górę i napisz komentarz sąd, a ja przypnę ci serduszko. Franklin Williams. To jest Franklin Williams, który został uznany za winnego wielu przestępstw, w tym zbrojnych napadów rabunkowych oraz ucieczki przed policją w Cleveland w stanie Ohio. Jeszcze raz przerwę panu, panie Williams. Posłuchaj mnie. Za sekundę każę ci zakneblować usta. Williams dokonał 3 zbrojnych napadów rabunkowych, zanim rozpoczął ucieczkę przed policją przy dużej prędkości. Został później aresztowany i uznany za winnego. Teraz, podczas ogłoszenia wyroku, Williams nie przestawał mówić, mimo więcej niż tuzina upomnień ze strony sędziego. To oznacza, że masz się natychmiast zamknąć. Czy to jest dla ciebie jasne? Nie, nie jest. To naruszenie prawa HIPAA, sędzio. No to zaczynamy. To spowodowało, że sędzia nakazał zaklejenie ust Williamsowi taśmą klejącą. Jeśli spróbujesz opluć, ugryźć albo w jakikolwiek sposób skrzywdzić moich funkcjonariuszy, będziesz miał zły dzień. Podczas kolejnej rozprawy Williams miał coś do przekazania sędziemu oraz kamerom. Wolność słowa, żadnej taśmy klejącej, z hashtagami. Pomijając wszystkie przerwania, sędzia może w końcu ogłosić wyrok dla Williamsa. Groził ci potencjalny maksymalny łączny wyrok wynoszący 134 lata. Po tym, jak Williams otrzymał wyrok 24 lat pozbawienia wolności, sędzia przeprosił za użycie taśmy klejącej i unieważnił tamten wyrok. Następnie wyznaczono nowego sędziego, który skazał go na 33 lata za kratami. Zaobserwuj mnie na Instagramie xpuffyx i polub zdjęcie, a postaram się odwdzięczyć. To jest Ignacio Rodriguez, czyli Osio Rodriguez, który jest podejrzany o spowodowanie śmierci swojego 4-miesięcznego syna w miejscowości San Antonio w stanie Teksas. Według doniesień dziecko doznało pęknięcia czaszki oraz poważnego krwawienia w mózgu. Rodriguez był głównym podejrzanym i został zatrzymany. Teraz w sądzie Rodriguez staje przed sędzią, mierząc się z zarzutem morderstwa kwalifikowanego, jednak podobno przyznał się do pomniejszego zarzutu umyślnego lub świadomego wyrządzenia krzywdy dziecku, powodującego poważne obrażenia ciała. Panie Rodriguez, jak się pan przyznaje? Do winy, do niewinności czy bez sprzeciwu? Do winy. Sędzia w tym momencie ogłasza wyrok. Zgodnie z decyzją sądu skazuje cię na 50 lat pozbawienia wolności. I właśnie w tym momencie matka dziecka konfrontuje się z Rodriguezem. Nienawidzę bardziej niż czegokolwiek tego, co zrobiłeś jej synowi i z tego powodu nie potrafię ci wybaczyć. Miałeś być naszym obrońcą, a nie kimś, kto łamie nam serca. Gdy matka zaczyna mówić o swoim innym dziecku, Rodriguez nalega, by mówiła prawdę. Kiedy będzie starsza, zacznie zadawać pytania. Powiedz jej prawdę, powiedz jej prawdę, powiedz jej prawdę. Powiedz jej, jak miało być naprawdę. Powiedz jej całą prawdę. Nie okłamuj jej. Całą prawdę. Funkcjonariusze sądu szybko wyprowadzają Rodrigueza z sali rozpraw. Obecnie odbywa on swoją 50-letnią karę pozbawienia wolności. Jeśli jesteś nowy, to zasubskrybuj kanał oraz zaznacz dzwoneczek, żebyś nie przegapił nowych filmów. Christopher McNabb. To jest Christopher McNabb, który stoi w obliczu zarzutów o zabójstwo swojego 2-tygodniowego dziecka w miejscowości Covington w stanie Georgia, po tym jak matka dziecka zgłosiła jego zaginięcie na policję. Lokalne służby natychmiast rozpoczęły poszukiwania. Jeszcze tej samej nocy McNabb pojawił się przed kamerami telewizyjnymi, błagając o zwrot swojego dziecka. Chcę z powrotem moje dziecko. To jest moje dziecko. Następnego dnia ciało dziecka zostało znalezione w pobliskim lesie. Przyczyną śmierci były tępe obrażenia głowy, które później uznano za zabójstwo. McNabb został aresztowany i oskarżony o morderstwo własnego 2-tygodniowego niemowlęcia. Po tym, jak uznano go winnym, przechodzimy do ogłoszenia wyroku.
Wtedy słychać, jak McNabb utrzymuje, że jest niewinny. Jestem niewinny, nie zrobiłem tego. Cały czas to powtarzałem. Nigdy bym tego nie zrobił. To wszystko, co mam do powiedzenia. I teraz sędzia pozwala McNabbowi nieświadomie wybrać swój własny wyrok. Utrzymujesz, że jesteś niewinny, więc powiedz mi, jaki wyrok powinien otrzymać mężczyzna albo kobieta, którzy według ciebie to zrobili? Jeżeli kiedykolwiek odkryjecie, kto to zrobił, to ta osoba zasługuje na to, żeby siedzieć w więzieniu bez możliwości wyjścia. W porządku. Skazuje cię na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości przedterminowego zwolnienia. Po otrzymaniu najwyższego wyroku McNabb został przeniesiony do więzienia Hay State w miejscowości Tryon w stanie Georgia, gdzie odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności. Zostaw łapkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, ponieważ zaraz przejdziemy do kolejnej ciekawej historii. To są Erika Batts oraz Shanita Cunningham. Obie zostały oskarżone o zabójstwo przez znęcanie się nad dzieckiem w miejscowości Somerville w stanie Karolina Południowa. Batts, która była najlepszą przyjaciółką matki tego dziecka, miała opiekować się maluchem przez 2 tygodnie. To dziecko miało zaledwie 3 lata. Zmarło wskutek odniesionych obrażeń świadczących o kilkutygodniowych torturach. Ten przedział czasowy pokrywał się z okresem, jaki dziecko spędziło z Batts i jej partnerką, w tamtym czasie Cunningham. Te niewyobrażalnie bolesne odgłosy, które musiały dobiegać od tego dziecka, są dla tego sądu bardziej niż niepokojące. Po uznaniu obu kobiet winnymi sędzia ogłasza wyrok. Sąd uznaje za stosowne skazać każdą z was na karę dożywotniego pozbawienia wolności w stanowym zakładzie karnym. Właśnie ogłoszono wyrok dożywocia. Według doniesień Batts i Cunningham przebywają w oddzielnych zakładach karnych, odbywając swoje kary dożywotniego pozbawienia wolności. To jest Kyra Cook, czyli Kandria Cook, która została uznana za winną zarzutu kradzieży samochodu w hrabstwie Walua w stanie Floryda. 18-letnia Cook oraz jej wówczas 17-letni chłopak użyli aplikacji randkowej, aby zaaranżować kradzież samochodu. Chłopak rzekomo postrzelił ofiarę, zostawiając ją poważnie ranną. Po ucieczce z miejsca zdarzenia i krótkim ukrywaniu się para próbowała przeprowadzić kolejną kradzież samochodu zaledwie 2 dni później, jednak wtedy zostali aresztowani. Teraz w sądzie Cook staje przed sędzią za swój udział w kradzieży i strzelaninie. Jesteś winna wszystkich 3 zarzutów. Skazuję cię na 20 lat w stanowym więzieniu. To słychać matkę Cook, która podobno wybuchła płaczem. Powodem tego bardzo emocjonalnego wybuchu był fakt, że nieporozumienie z obrońcą z urzędu sprawiło, iż Cook i jej matka sądziły, że nie grozi jej żadna kara więzienia. Wyrok Cook został później zmniejszony do 11 lat pozbawienia wolności. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. To jest Kimberly Kessar, która została oskarżona o zabójstwo swojej współpracowniczki w hrabstwie Nassau w stanie Floryda. Jordan Beard jest kuzynem Jolene Cummings. Kessar pracowała w salonie fryzjerskim o nazwie Tangles, używając fałszywego nazwiska. Podobno była poszukiwana w kilku stanach i ukrywała się przez 25 lat. Ujęto ją dopiero wtedy, gdy brutalnie zamordowała swoją współpracowniczkę nożyczkami i rzekomo pozbyła się jej ciała. Oto Kessar po zatrzymaniu i w trakcie oczekiwania na proces. Mamy włączone nagranie, więc mogę mówić, co tylko chcę. Tak wyglądało nadzorowanie jej w areszcie. Zaczęła wyjmować PCS z tac na tylnej części celi i rozsmarowywać je na sobie oraz na ścianach. Zaczęła też rzucać PCS w Smitha i... Podczas procesu musiała zostać przeniesiona do osobnego pomieszczenia z powodu wybuchów złości. Odmawiam ich. Odmawiam Urzędu Obrońcy Publicznego. Wyznaczyli kuzynkę Jolene Cummings jako mojego obrońcę z urzędu. Co, nie chcecie, żeby opinia publiczna się o tym dowiedziała? Nieustannie wysuwała też fałszywe oskarżenia pod adresem swojego byłego obrońcy publicznego. Gdzie oto kuzynka Jolie? Jordan Beard jest kuzynem Jolene. Ostatecznie uznano ją za winną morderstwa 1. stopnia i skazano na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Jeśli jesteś nowy, to zasubskrybuj kanał oraz zaznacz dzwoneczek, żebyś nie przegapił nowych filmów.
To jest Jacob Morgan, który w wieku 17 lat został uznany za winnego podpalenia domu, w wyniku czego zginął członek rodziny w miejscowości Rock Hill w stanie Karolina Południowa. Morgan został zostawiony, by opiekować się swoim 14-miesięcznym przyrodnim bratem. Według prokuratorów Morgan umyślnie wywołał pożar, który doprowadził do śmierci członka rodziny. A zatem uznaję, że istnieje wystarczająca podstawa, by postawić zarzuty temu osobnikowi. W toku sprawy Morgan zawarł ugodę i przyznał się do nieumyślnego spowodowania śmierci oraz bezprawnego zaniedbania dziecka, jednak utrzymywał, że kochał swojego brata i cały czas twierdził, że jest niewinny. Kocham mojego brata. Gdybym go zabił, to tak jakbym zabijał kawałki samego siebie. Żałuję tylko, że nie zdążyłem w porę. Morgan został skazany na 15 lat pozbawienia wolności, ale po odbyciu zaledwie 7 lat kary podobno wyszedł na wolność. To jest Kama Gamut, która jest oskarżona o zabójstwo swojego chłopaka w miejscowości Jackson w stanie Mississippi. Podobno atak miał miejsce podczas kłótni między tymi dwojgiem i zakończył się brutalnym zadźganiem chłopaka na śmierć. Gamut została aresztowana pod zarzutem morderstwa pierwszego stopnia. W sądzie twierdziła, że zabiła w obronie własnej, bo jej chłopak ją atakował, jednak ostatecznie uznano ją za winną morderstwa. Sposób, w jaki mnie przedstawiono, prawie wszystko to były kłamstwa. Był tam jakiś pierwiastek prawdy, ale w większości skazano mnie za kłamstwa. Teraz przechodzimy do ogłoszenia wyroku, gdzie Gamut podobno nie przestawała przerywać sędziemu. Zamkniesz się natychmiast, albo każę zakleić ci usta taśmą klejącą. Ponieważ Gamut nie okazała żadnej skruchy, sędzia wygłosił ostatnie słowa. Zadźgałaś go, aż zginął. Zgadzam się z rodziną. Mam nadzieję, że umrzesz w więzieniu i wiesz co, gdyby to był stan z karą śmierci, już szykowałabyś się na krzesło. Ostatecznie Gamut została skazana na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości przedterminowego zwolnienia. To jest Anthony Kirkland, czyli skazany seryjny morderca z miejscowości Cincinnati w stanie Ohio. Mówią, że jestem zły i potwór. Mają rację. Nawet moja mama mnie nienawidziła, ale jej się nie dziwię. Kirkland wcześniej odbył karę 16 lat pozbawienia wolności za zabicie swojej byłej dziewczyny. Kilka lat po wyjściu na wolność rozpoczął swoją serię zabójstw. W ciągu 3 lat zabił 4 kobiety, w tym 2 nastolatki. Kirklanda aresztowano po jego 4. morderstwie, kiedy znaleziono przy nim zegarek i odtwarzacz muzyki należące do jednej z ofiar, co uczyniło go głównym podejrzanym. Ostatecznie policja przypisała mu wszystkie zabójstwa. Podczas procesu, gdy odczytywano zarzuty, Kirklandowi groziła kara śmierci, a w pewnym momencie wyglądało na to, że zasłabł. Uznano go za winnego wszystkich zarzutów i skazano na karę śmierci. Obecnie przebywa w zakładzie karnym w miejscowości Chillicothe, gdzie czeka na wykonanie wyroku. To jest Damon Kemp, który jest oskarżony o podwójne zabójstwo swoich współlokatorów w miejscowości Daytona Beach w stanie Floryda. Policja została wezwana do zbadania włamania w kompleksie apartamentów i to właśnie tam Kemp rzekomo przyznał się do zabójstwa. Wcześniej mieszkał z 2 współlokatorami, którzy zostali wielokrotnie postrzeleni w tym apartamencie. Podczas przesłuchania w sprawie kaucji, Kemp zostaje wprowadzony na salę rozpraw na wózku inwalidzkim. Panie Kemp, zamierzam przeprowadzić pańskie pierwsze przesłuchanie. Dla rodziny ofiar sytuacja stała się tak trudna, że musieli opuścić salę rozpraw. Kemp obecnie przebywa w więzieniu w hrabstwie Walia i czeka na swój proces.